Istnieją takie dwa podstawowe problemy, które w rozwoju biznesu takiego od podstaw będzie trzeba rozważyć. To jest kwestia dostępności kapitału i pod tą technologię, którą chcemy zrealizować i z drugiej strony dostępność kapitału ludzkiego, bo te dwa elementy są niezbędne. Tak? Nie postawimy maszyn, nawet jeśli pozyskamy kapitał finansowy, zbudujemy, to jeszcze w to miejsce musimy mieć ten kapitał ludzki, który będzie z pełną satysfakcją pracował w tym przedsięwzięciu, co jest trudne, biorąc pod uwagę, jakie dysproporcje w obszarze energetyki z innymi gałęziami przemysłu w tym regionie są, czyli zaspokojenie z jednej strony ambicji, wymagań tego pracownika, który dzisiaj jest po stronie energetycznej. Podejmując tę decyzję, wiemy, że jest tutaj powinien być dostępny kapitał w procesie transformacji, że uwolnią się osoby, które dzisiaj są związane z PGE, będą poszukiwały czasami może nawet nieatrakcyjniejszy z punktu widzenia wynagrodzenia, chociaż zakładam, że też jesteśmy w stanie to zaoferować, ale przede wszystkim z nowej technologii, tak, z nowych kompetencji, które powinny się w tym czasie pojawić. Tak, nie możemy się zamykać, bo problem Konina, z którego jakby wywodzę swoje doświadczenia, to jest kwestia budowania monokultury. Czyli potem przestawienie tego regionu w coś nowego tworzy duży problem, tak? I w związku z powyższym musimy myśleć o nowych sektorach, nowych gałęziach przemysłu, które po pierwsze wchłoną ten kapitał ludzki i jednocześnie zbudują przychody dla tego regionu, bo tego też oczekuje się, tak? Ci ludzie, płacąc tutaj podatki, będą a jednocześnie wpływać na rozwój tego regionu, co jest bardzo istotne. Z drugiej strony, co jest dużym niebezpieczeństwem procesu transformacji, to jest wyludnienie, czego nie oczekuje żaden region, bo oczywiście pracodawca może sobie podejść do tego. To pracownicy wyemigrują do innego miejsca, ale my, jak w innych krajach, ludzie walczą, znaczy dzisiaj kraje walczą o pracowników, tak? Czyli zapraszają nas do swojego kraju, oferując nam coś. I to samo może się stać w przypadku regionu, którym nic nie zaoferuje. Oni wyemigrują. Już takie pojęcie bardzo mocnego przywiązania do ziemi, że nie jesteśmy, tak jak Amerykanie, mobilni pod względem zawodowym, stajemy się mobilni. Już jakby zakres dostępności mieszkań czy wybudowania domów nie będzie stanowił podstawowym problemem. Tak jakbym miał dzisiaj podjąć decyzję, ja jestem przykładem tego. Przechodzę tam, gdzie trzeba. Moje doświadczenie wywodzi się z Wielkopolski Wschodniej, tak? Dlatego że kiedyś jako dyrektor do spraw rozwoju zespołu elektrowni Pątnów-Adamów-Koń miałem jednocześnie funkcję pełnomocnika zarządu do spraw procesu transformacji. I ten proces transformacji w Koninie rozpoczęliśmy w 2018 roku, mamy 2023, mamy swoje jakieś doświadczenia i wiemy też, jak trudno było budować i czy zbudowano to zaufanie społeczne do procesu transformacji, tego nie wiem. A nie śledzę tego procesu już od roku, półtora, bo jestem jakby w nowej roli. Tutaj próbuję budować ten biznes w nowym regionie węglowym, który przystępuje do procesu transformacji. Czy się udało zbudować? Nie mam pojęcia. Na pewno biorąc skalę i wielkość, to jest ze sobą też nieporównywalne, dlatego że ten obszar jest zdecydowanie po pierwsze większym regionem węglowym, jedną z największych elektrowni, największą elektrownią i jest tu zatrudnionych kilkanaście tysięcy osób, w całej grupie ponad 30 parę tysięcy, w związku z powyższym ten problem społeczny będzie inny, mimo że jest takie poważniejsze zaplecze jak miasto Łódź blisko, które biorąc pod uwagę pewną dynamikę procesu rozwoju jest w stanie przyjąć pewną grupę pracowników, ale mówimy tutaj o regionie bełchatowskim, którego olbrzymie przychody, tak, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że oprócz miejsc pracy to są olbrzymie przychody jednostek samorządu terytorialnego.
najbogatsza gmina Kleszczów, no to o bogactwie nawet w całym świecie już się mówi, tak? Biorąc pod uwagę to, jakim dysponuje funduszem. Wynika z tego, że bardzo dużo regionów będzie miało problem z tym, jak uzupełnić ten budżet. Jak potem realizować swoje zadania jako jednostki samorządu terytorialnego, kiedy nie ma przychodów.